Witajcie moi drodzy. Dzisiaj, jako że jestem tak zwanym leśnym dziadem, to zabieram Was oczywiście na niedzielny spacer po lesie. Ale nie będzie to taki zwykły spacer. A dlaczego? A dlatego, że chciałbym porozmawiać na kilka, wydaje się, ciekawych tematów. A mianowicie chciałbym poruszyć kwestie, które wielu z Was bardzo mocno nurtują. Chodzi m.in. o to, ile tak naprawdę energii zużywa Twój dom, jak to wszystko policzyć, sprawdzić, zweryfikować. Na takie pytania sobie będziemy odpowiadać. Zapytamy, czy zweryfikujemy również to, co się wydarzy, kiedy odłączysz swój dom od sieci, przejdziesz na off-grid i kompletnie o tym zapomnisz. Ale to nie wszystko. Bo przecież zawsze może być taka sytuacja, że coś pójdzie nie tak. No i wtedy właśnie zacznie się takie podstawowe pytanie: i co wtedy zrobić? Jeśli jesteś ciekawy, jak te problemy rozwiązać, to oczywiście zapraszam na dzisiejszy odcinek. Lecimy. No właśnie. Ileż to tej energii zużywa Twój dom? Zapewne myślisz, że dużo. No ale nie jesteś pewien, prawda? Natomiast nurtuje Cię zapewne sytuacja, w której otrzymujesz rachunek ze swojego zakładu energetycznego i tam jakaś taka kwota 300, 400, 500, a może i 1000 zł, może w niektórych wypadkach więcej. I tak co miesiąc, co dwa, zależnie od tego, jaki okres rozliczeniowy posiadasz. Oczywiście część ma fotowoltaikę, więc te rachunki są niewielkie lub są inne zupełnie. Część tej fotowoltaiki nie ma i one są wtedy bardzo wysokie. A część ma fotowoltaikę, a mimo to rachunki są bardzo wysokie. I tu jest wiele kwestii do poruszenia i do przemyślenia, do przedyskutowania. Ale zacząć należałoby oczywiście od tego, co jest największym złodziejem energii w Twoim domu. No i teraz zobacz. Tak jak sobie analizujesz to wszystko, to przede wszystkim na każdym urządzeniu, które masz w domu, powinna być tabliczka znamionowa z informacją, ile tej energii dane urządzenie będzie pobierało. Do takich największych złodziei energii, no to oczywiście należy lodówka, która pracuje 24 godziny na dobę. Oczywiście. W niej jest sprężarka, która nie pracuje non-stop. Ona się włącza i wyłącza cyklicznie, prawda? Ale bądź co bądź, ta lodówka pracuje. Dzisiaj w wielu domach te lodówki są typu smart, z jakimiś wodotryskami, z wyświetlaczami, z jakimiś tam kostkarkami do lodu, z systemami, których jeszcze wiele lat temu nie było. Jakieś powiadomienia o braku danego, że tak powiem, towaru, tak, czy danego rodzaju pożywienia, zamawianie przez internet i tak dalej. To wszystko są urządzenia i systemy, które, żeby działały, potrzebują energii. I taka lodówka miesięcznie naprawdę potrafi wziąć kilkadziesiąt kilowatogodzin. Ale przecież to nie wszystko, bo nie tylko lodówkę masz w domu. Masz w domu na przykład piekarnik, płytę indukcyjną czy płytę grzewczą, zmywarkę, pralkę, telewizor, klimatyzację lub pompę ciepła. To oczywiście jest to samo działanie, taka sama zasada, ale różne ilości energii pochłania. No i teraz zobacz, jeżeli na przykład gotujesz obiad na takiej płycie indukcyjnej czy płycie grzewczej, elektrycznej, co się wtedy dzieje? Ugotowanie obiadu godzina, półtorej, dwie. I często, gęsto taka płyta indukcyjna będzie pobierała powiedzmy 2 kWh na taki proces. Jeżeli teraz gotujesz ten obiad codziennie przez 30 dni w miesiącu, no to co się wydarzy?
to te 50-60 kWh, no niestety, będzie zużyte. Ktoś może powiedzieć, gdzie tam ja to jem na mieście, nie mam czasu na gotowanie. No okej, jak jesz na mieście, to wydajesz dużo większe pieniądze na to, co będziesz chciał zjeść z tych fast foodów, czy w restauracjach, czy innych tam barach mlecznych i tak dalej, ale realnie wydasz więcej, niż gdybyś to gotował w domu. Więc zaoszczędzisz na energii, ale gdzie indziej środki przeznaczysz. Więc to też nie jest tak różowo, jak się może wydawać. A gotując w domu, no możesz czasami gotować obiad na 2, na 3 dni, nawet oczywiście, zgadzam się, ale wtedy musisz go przygotować więcej, to będzie troszkę dłużej trwało. Jak bardzo dobrze to wszystko zoptymalizujesz, no to powiedzmy, że może zajdziesz do tych 35-40 kWh, ale mniej to będzie ciężko. Jak przychodzi jakiś okres świąteczny na przykład, no to wtedy już więcej palników i tak dalej, prawda, przez kilka dni i się może okazać, że to się wyrówna, a wiadomo, że te wszystkie okresy świąteczne i tak dalej, no generalnie jakoś tak to wygląda, że tej energii idzie więcej. Piekarnik, coś tam pieczesz przez 2 godziny, nie wiem, raz w tygodniu na przykład ciasto, czy jakieś inne, jakieś mięso może i tak dalej, chleb niektórzy pieką. Też kolejne 2-3 kWh energii. Bierzesz raz w tygodniu powiedzmy wszystko, no znowu pralka, grzeje wodę, potem pracuje bęben, tak, bierze to pranie przez godzinę, kolejna kilowatogodzina, która sobie leci, prawda? Żelazko, czajnik elektryczny do gotowania wody na herbatę, ekspres do kawy, no cała masa urządzeń. No i teraz właśnie okazuje się, że to wszystko jak się sumuje, no to te kilowatogodziny są nabite. Wracasz z pracy, zjadasz ten obiad, czy przygotowany tego samego dnia, czy jakiegoś poprzedniego, chciałbyś trochę odpocząć przed telewizorem. No przy Netflixie, nie? No bo tak chyba w tej chwili najczęściej już nikt nie ma czasu na oglądanie telewizji linearnej, zresztą tam i tak nic nie ma. No więc co? Siadasz, włączasz jakiś film i oglądasz przez godzinę, półtorej, 2. Telewizory, oczywiście OLEDy, LEDy, może jakieś jeszcze inne, ktoś ma jakieś tam plazmowe, inne to już w ogóle energii dużo brało. No ale jakby nie patrzeć, w tym czasie te 200-300 watogodzin, czyli 0,2-0,3 kWh też pobierzesz. Jak robisz to codziennie, czy co tam 2-3 dni, to też ten telewizor pobierze Ci powiedzmy 10-15 kWh miesięcznie. Myślę, że to jest realne. No i teraz tak powiesz, kurczę, przecież mój dom nie zużywa energii. No to ja pytam, skąd te rachunki? No skoro nie zużywa, no to dlaczego zakład Ci przysyła co rusz nową fakturę, nierzadko z miesiąca na miesiąc coraz wyższą? Powiesz, że no, ale to wszystko to tam niewiele tego prądu bierze. No ja się zgadzam. W ciągu dnia niewiele, bo tam masz powiedzmy te 10-15 kWh na dobę zużycia, no niby niewiele. No ale razy 30 dni, no to już Ci daje, nie wiem, 300, 400, czasami 500 kWh, które konsumujesz. Zobacz, taki prosty przykład. Urządzenia domowe, które pracują non-stop. Pompki obiegowe do wody, router do internetu, jakiś monitoring, kamery, prawda, jakieś czujki alarmowe. To niby nic, bo to są pojedyncze waty. Ale grosik do grosza, tak, kilowatogodzina do kilowatogodziny, no i się uzbiera. No i czy możesz temu jakoś zaradzić? No oczywiście, że możesz. No ale teraz należałoby się zastanowić, co zrobić dalej. I o ile jesteś podpięty do sieci, no to w zasadzie mało Ci to wszystko interesuje. No bo przecież jest ten prąd, tak, wszystko działa. Kto by tam to liczył, nie ma czasu, trzeba pracować, trzeba harować i tak dalej. No ale część osób mówi, basta. Będzie tego, mam dość, te rachunki są coraz wyższe, ja tak nie chcę, chcę wreszcie być na swoim zasilaniu. Montują fotowoltaikę. No i fajnie. W pierwszym okresie panele fotowoltaiczne perfekcyjnie działają, bo to pierwszy dom na całej ulicy, który założył panele. Czy na dachu, czy na gruncie, nie ma to większego znaczenia. W tym momencie akurat, bo to nie nad tym się zagłębiamy. I co się okazuje? No działa. Ale przychodzi, założyłeś te panele powiedzmy
wczesną wiosną. Wszystko było fajnie. No ale zaraz po tobie sąsiednie domy też mówią, o kurczę, on założył panele. Chyba coś w tym jest, to my też sobie założymy. No i tak po kolei, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wszyscy montują. Wszyscy jesteście wpięci do tego samego transformatora. No i co się okazuje? Przychodzi lato, dużo słońca. No i nagle falownik się wyłącza. Energia nie jest produkowana, bo napięcie rośnie do 253 V. No i jest switch off. A miało być tak pięknie. A taka ta fotowoltaika miała być wspaniała. I tu nie ma znaczenia, czy ty jesteś w net meteringu, bo założyłeś parę lat temu, czy jesteś w net billingu. Kogo to interesuje? System rozliczeń nie ma tu nic do rzeczy. Falownik jak nie produkuje, to nie produkuje. Myślałeś sobie, że zamontujesz, będziesz sobie odkładał energię na zimę. No nic bardziej mylnego, bo w większości przypadków jednak to nie działa. I wtedy, kiedy energii potrzebujesz, to jej nie ma. Przychodzi zima, nic nie odłożyłeś. Ktoś powie, no ale w net billingu, no tam niewiele płacą, no ale coś tam jednak płacą, tam chociaż na te 2 tygodnie zimowe sobie odłożę tej energii. No nie, bo coraz częściej tej fotowoltaiki jest coraz więcej i ceny energii w sieci są ujemne. I w Polsce jest taka sytuacja, że ustawa chroni konsumenta tak, aby, przynajmniej póki co oczywiście, tak, aby on nie płacił za tą energię, jeżeli ona jest ujemna, natomiast ona, jeżeli w ogóle trafi do sieci, bo powiedzmy, że to napięcie jeszcze jest w normie, to podczas tych cen ujemnych po prostu jest to naliczana kwota 0 zł. No i przestaje to mieć sens kompletnie. Także jak widzisz, fotowoltaika sprawdza się średnio. Jak jesteś sam, oczywiście super, będzie Ci to działać, nie ma problemu. Oczywiście ceny ujemne jak będą, to będą dla wszystkich, więc analogicznie nic nie odłożysz, tylko ewentualnie na bieżąco. No ale przyjdzie wieczór, popołudnie, noc, wtedy kiedy masz ewentualnie czas dla siebie, właśnie chciałbyś pooglądać telewizję, chciałbyś się zrelaksować, nie wiem, może masz saunę, może masz domowe spa i tak dalej. I wtedy wieczorem, no już ten prąd będziesz ciągnął z sieci w taryfie szczytowej, przy największym obciążeniu, przy najwyższych kosztach. I ta fotowoltaika, która albo niewiele wyprodukowała, albo nic nie wyprodukowała, kompletnie nic Ci nie da. Gdzie sens? No nigdzie. No i pozostaje w takim razie przejść do kolejnej kwestii w tym momencie, a mianowicie zamontowałem sobie magazyn energii, przechodzę na off-grid, ale kompletnie o tym zapomniałem. I co teraz? No właśnie, dobre pytanie. Co teraz? No właśnie, nikt nie kontroluje, prawda, jakie jest to zużycie energii, no bo wszystko jest fajnie, jak jest sieć. No ale teraz tak, troszkę się rozbestwiłeś, bo założyłeś sobie te akumulatory, że tak powiem, przewidziałeś, że będziesz te kilka miesięcy, że tak powiem, w roku na słoneczku, to nie jest jakiś duży magazyn, kilka, może kilkanaście kilowatogodzin zamontowałeś. No i taki pseudo off-grid, tak, no bo tak to wygląda. Wyłączają Ci prąd w sieci, bo jest awaria, bo jest jakaś przerwa techniczna. No generalnie nie odczuwasz tego, no bo system się przełącza na magazyn, jesteś zasilany z tego, co zgromadziłeś ewentualnie w tym magazynie ze słońca wcześniej i tak dalej. Jak się przełączysz na magazyn, oczywiście wszystko działa, napięcie masz stabilne, 230 V, nic się nie dzieje, panele działają i tak dalej. Super. No ale co w momencie, kiedy już to jakiś czas trwa, no wiadomo, że jak to masz, że to działa, no to specjalnie tego nie kontrolujesz, nie nadzorujesz, wyjeżdżasz, no a tu nagle przerwa. Co się wydarzyło? No brakło energii. Pochmurny dzień był jeden, drugi, fotowoltaika niewiele naprodukowała, no i system przestał działać. No i teraz właśnie pojawia się problem, bo Ty wyjechałeś, a tu lodówka nie działa, inne urządzenia, pompki obiegowe nie działają, alarm się wyłączył, bo miał podtrzymanie, ale bateria się rozładowała. I co? I pojawia się kłopot. Kamery nie działają, nie masz monitoringu, nie możesz nic sprawdzić. Im bardziej ten dom będzie cyfrowy, im bardziej będzie zależny od energii, której możesz nie mieć, no to jest kłopot, tak? No więc pozostaje Ci powiększyć magazyn energii. No bo takie sytuacje, jak się zdarzy raz, to jeszcze jakoś tam przetrwasz. Gorzej, jak się nie ma przez kilka dni, wyjechałeś, akurat nie ma nikt dostępu do Twojego domu
i wszystkie zapasy z lodówki się rozmrożą, tak, z zamrażalnika, potem się mięso popsuje, wracasz, smród w domu, kuchnia zalana, bo się woda wylała. No są kłopoty, nie? Jak masz, nie wiem, akwarium, to ci rybki usną, no i tego typu problemy. Także no, sam widzisz, jak to wygląda. No więc instalujesz więcej akumulatorów i mówisz, muszę zrobić pełny off-grid. No kosztuje to sporo pieniędzy, bo pełny off-grid prawie całoroczny, czy też całoroczny, to faktycznie miliony monet, jak to niektórzy mówią. No ale możesz być całkowicie odcięty od sieci wtedy i nie mieć już tego problemu, że właśnie braknie ci tego prądu. No i co teraz zrobić? Jak już zainwestowałeś, to znowu w sumie na początku to analizujesz, czy starcza tej energii, czy nie. Oczywiście Twoje potrzeby energetyczne rosną, no bo powiedzmy, nie miałeś wcześniej pompy ciepła, ale ją zamontowałeś, kupiłeś sobie auto elektryczne, czyli kolejne dwa potężne złodzieje energii, tak bym to nazwał, które tej energii całą masę pobierają. Na ogół jesteś w pracy znowu, tak, więc kiedy jest słońce, to ładujesz Twój magazyn, przyjeżdżasz do domu, wpinasz w samochód i te 40, 50, 60 kWh wrzucasz do tego auta, robisz to po południu i w nocy, no oczywiście z Twojego magazynu, żeby z sieci nie czerpać. No bo jak masz system jeszcze hybrydowy, no to możesz tam ewentualnie z sieci dobrać, tak? No ale wiadomo, że pobieranie w tej taryfie nocnej to może jeszcze jest tańsze, ale pobieranie w jakiejś tam taryfie, że tak powiem, popołudniowej, no to są godziny szczytu i jest to duży problem. No i widzisz, i teraz wygląda to tak, że nie bardzo masz jak sobie poradzić z problemem znowu ilości energii, którą będziesz konsumował versus to, co masz. No więc myślisz tak, kurczę, zamontowałbym sobie agregat, no bo jak mi braknie prądu w sieci albo już jej w ogóle nie mam, no to system oczywiście odpali agregat, podtrzyma mi ten off-grid, prawda, będzie wszystko fajnie. No będzie, pod warunkiem, że paliwo do agregatu nalejesz i że ten agregat da radę zasilić Twój budynek i jednocześnie naładować Ci magazyn. Taka sytuacja głównie będzie dotyczyła okresu zimowego. No wtedy, kiedy wiadomo, że słońca jest mało i po prostu to wszystko nie daje rady, no bo o ile te 9-10 miesięcy możesz być na off-gridzie, o tyle te 2-3 miesiące zimowe są naprawdę trudne. I powiedzmy, że inwestycja w porządny magazyn energii, w porządne zasilanie takie na 9-10 miesięcy, no to będzie jakiś wydatek rzędu 100, 120, 150 tysięcy, coś w tym przedziale, jeżeli mówimy oczywiście o rozwiązaniu jakimś tam premium, lepszym, tak? Nie mówimy o czymś totalnie z jakiegoś tam dna. O tyle pokonanie bariery kolejnego miesiąca to jest kolejne przynajmniej tyle. A już całoroczny off-grid, no niestety tak naprawdę to bez $500 000 do 1 000 000 nawet nie podchodzi. Bo niestety tego nie zrobisz. Chyba że ktoś ma bardzo, ale to bardzo maleńki domek, nie ogrzała go pompą ciepła, tylko innym jakimś medium, no to wtedy oczywiście jak najbardziej da się również ten domek utrzymać całorocznie za niewielki koszt, no ale z drugiej strony też jakoś go musisz ogrzać, więc albo palisz drewnem, albo masz gaz, za który też wtedy płacisz. Także nie jest to generalnie wszystko bezobsługowe. Bezobsługowy może być tylko pełny off-grid, no ale on znowu kosztuje na początku jednorazowo i jeżeli się na to godzisz, to te wydatki musisz ponieść, potem masz święty spokój przez te 15, 20, nawet 25 lat. Oczywiście wydajność systemu będzie spadała, no bo SOH baterii będzie się zmniejszało, prawda? Z biegiem lat, z biegiem czasu. No ale powiedzmy, że jak to dobrze dobrałeś, jeszcze z jakąś górką, to tej energii Ci wystarczy i te baterie wytrzymają spokojnie ten okres czasu. No ale teraz, jak gdyby trzeba było rozpatrzyć sytuację, w której coś pójdzie nie tak jednak, tak? Czyli dojdzie do takiego zdarzenia, kiedy energii zaczyna brakować, Ty paliwa do agregatu nie nalałeś, no a znowu gdzieś jesteś w pracy, zapomniałeś, no bo mówię, nie kontrolujesz tego. I co wtedy? No tu z pomocą oczywiście przychodzą wszelkie smart homy i rozwiązania, które będą w stanie odpowiednio zareagować i właśnie powiadomić Cię o takiej, a nie innej sytuacji. Czyli na przykład taki Twój system może wysłać Ci powiadomienie na Twój telefon, że w magazynie zostało 15% energii. To mniej więcej przy takim obecnym zużyciu, jakie masz, wystarczy na jeszcze na przykład 3-4 godziny. Jak zużycie wzrośnie, na przykład raz 2, no to oczywiście
spadnie, ten okres się skróci, na przykład do 1,5 godziny. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to jest system dopasowany, inteligentny, oparty o AI i tak dalej, no to oczywiście sytuacja będzie taka, że on sobie może analizować pogodę i odpowiednio się doładować na podstawie tego, jaka jest pogoda, czy jest słońce, czy go nie ma, czy będzie jutro, czy go nie będzie. Jeżeli masz tą sieć jeszcze, no to opcjonalnie możesz tak zrobić, żeby system ograniczył na przykład zużycie energii w danym momencie i oczywiście poczekał na przykład na tanie godziny w sieci, wtedy się lekko doładował, po czym odłączył się od sieci znowu i kontynuował pracę na jakby zasilaniu wyspowym. A wiadomo, jutro będzie słońce, no to system się naładuje do pełna i znowu na parę dni Ci wystarczy, na przykład, prawda? Jedno z rozwiązań. Oczywiście pamiętaj, że cały czas masz ten agregat. Jak nalałeś paliwa, on jest w gotowości i wiesz, że na przykład z tego agregatu, gdyby on pracował non-stop, to będzie w stanie Ci na przykład 3, 4, 5 razy naładować ten magazyn w ciągu tygodnia, no to ok, masz na tyle paliwa, jak jest pełny zbiornik, wiesz, że to jest bezpieczne i ryzyko, że nie będzie słońca i że będzie musiał non-stop pracować, jest stosunkowo niewielkie, więc z tym się godzisz i to działa. No ale to wszystko trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu systemu i przy doborze właśnie tych wszystkich rozwiązań, o których dzisiaj mówiliśmy. Także ja osobiście uważam, że off-grid jest przyszłością. Powtarzam to Wam bardzo często i problemy, które są w sieciach, będą się nasilały, jakie by te sieci nie były, jakie by oferty nie były, jakbyście nie byli zachęcani podpisywaniem umów na 3, 5, 10 lat, tak, super oferta i tak dalej. Nie jest super, bo to ładnie wygląda na papierze, a jak taką umowę podpiszecie, to się przekonacie, w co wdepnęliście, więc tutaj zdecydowanie odradzam tego typu zabiegi, potem rozwiązania takiej umowy to są kary i tak dalej, także nie warto po prostu. No natomiast jakbyście, ktoś powie znowu, że off-grid się nie opłaca, bo to dużo kosztuje i tak dalej. No policzcie sobie, ile właśnie płacicie za ten prąd i teraz ile przez na przykład najbliższych 10, 15 czy 20 lat wydacie pieniędzy na energię z sieci przy założeniu, że cena energii nie rośnie, a Wy macie całutki czas dokładnie takie samo zapotrzebowanie na prąd. Tyle samo kilowatogodzin co miesiąc zużywacie i będziecie zużywać. To możecie z łatwością sobie oszacować. Czy będziecie mniej zużywać? Mało prawdopodobne. Raczej będziecie coraz więcej i prąd także będzie drożał, bo musi drożeć, jest inflacja i tak dalej. Choćby z tego powodu. Więc jeżeli popatrzycie na to, ile by było przy cenie Konstans, ile by tej energii, ile byście musieli zapłacić za ten prąd w sieci, no to okaże się, że to są grube dziesiątki, jak nie setki tysięcy. A jeżeli zainwestujecie w off-grid, odpowiednio dobrany system skalowalny, który oczywiście możecie rozwijać w miarę możliwości, w miarę tego, jak potrzeby rosną lub jak macie zasoby finansowe, no to okaże się, że naprawdę będzie fajnie i wcale to nie będzie tak wielki wydatek, jakby się mogło wydawać, a da masę radości, wielką niezależność, bezpieczeństwo energetyczne, brak możliwości inwigilacji, Wasze własne sterowanie, stabilne napięcie, nic się nie będzie wyłączać przy odpowiednim zaprojektowaniu systemu i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, jakie my budujemy systemy, jest tego coraz więcej, przyrasta. Mamy w tej chwili już praktycznie 1,5 do 2 miesięcy czas oczekiwania na realizację, bo tylu jest chętnych. Także chciał, nie chciał, off-grid się rozwija. Będzie się rozwijał, bo to jest jedyny słuszny kierunek. Słuchajcie, moi drodzy, nie przedłużam, bo już dzisiaj ponad 20 minut tutaj prowadzę monologu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że oczywiście będziecie chcieli pokomentować. Rozmawiajcie coś między sobą, piszcie, co Wy uważacie, jak to u Was wygląda obecnie, bo to się zmienia z miesiąca na miesiąc. Mental się zmienia i bardzo dobrze, bo zauważacie pewne rzeczy, takie, których jeszcze rok, 2, 3 lata temu w ogóle nie braliście pod uwagę. To jest bardzo pocieszające. Także analizujcie dalej swoje zużycie energii, patrzcie na to. Jak macie pytania, to je zadawajcie. Ja postaram się
na wszystkie odpowiedzieć jak zwykle. Mamy jeszcze trochę zaległości, ale oczywiście staram się je wyprostować. Osoby, które czekają ode mnie na oferty obecnie, bardzo proszę jeszcze o cierpliwość. Wszystkie te oferty będą przygotowane. Sukcesywnie je wysyłam, dzwonię do Was, rozmawiam i myślę, że gdzieś za miesiąc powinienem w miarę wyjść na prostą, tak żeby w miarę na bieżąco odpowiadać. Także proszę właśnie o wyrozumiałość i cierpliwość. Pamiętajcie oczywiście o łapkach w górę, o licznych subskrypcjach. No i cóż, nie przedłużając, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za dzisiaj. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć!